No hej, cześć, siemanko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się kolejnym laptopem retro. Chociaż dla niektórych znów będzie to kontrowersyjne, ponieważ laptop nie ma jeszcze tych 20 lat. Chociaż czy ja wiem, czy te 20 lat to jest taka ustawka pod retro? Kurde, wydaje mi się, że nie. Retro, tak jak wcześniej wielokrotnie wspominałem, jest to absolutnie subiektywna sprawa, więc tak. Dziś zajmiemy się laptopem retro, laptopem całym zbudowanym w oparciu o podzespoły AMD i do tego gamingowym, więc nie przedłużając, zaczynajmy. A skoro o laptopie gamingowym mowa, no to nie pozostaje nic innego jak pokazać, o co chodzi. I nie, tym razem nie będzie to Acer, choć jeszcze Acer przynajmniej kilkukrotnie wróci na ten kanał. Tym razem będzie to laptop naprawdę gamingowy, a jeżeli mówimy o laptopach gamingowych, no to co nam przychodzi na myśl w pierwszej kolejności? Mnie osobiście, z racji tego, że jestem starym wyjadaczem i obserwuję ten rynek od dawien dawna, w pierwszej kolejności przychodzi do głowy MSI. Tak, taki właśnie laptop MSI. Jest to laptop MSI GT 735. No i jest to laptop gamingowy z 2008 roku początku, który jest zbudowany całkowicie w oparciu o procesory i karty graficzne AMD. Wygląda mniej więcej w ten sposób. No i zaraz sobie tutaj omówimy, jak to jest zbudowane, więc nie przedłużając, spójrzmy sobie na ten oto laptop. W momencie, kiedy spojrzymy sobie na prawą stronę, zobaczymy, że mamy tutaj do czynienia z całkiem fajnie wyposażonym laptopem. Jak na tamten okres czasu mamy tutaj bowiem Express Card, choć trochę kurde szkoda, że nie PCMCIA, ponieważ w takiej pcimci mógłbym sobie wrzucić Audigi 2ZS, który posiadam ciągle w kolekcji i ten dźwięk na zewnętrznych słuchawkach czy głośnikach byłby całkiem kozacki, natomiast do głośników zaraz sobie tutaj wrócimy, bo jest też o czym mówić. Poniżej mamy czytnik kart SD, microSD, możemy tutaj sobie XDX, SDHC, możemy sobie tutaj w przelotce takie karty do środka zapodać. Obok mamy port USB, a obok mamy port eSATA. I teraz eSATA jest taka ciekawa akcja, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie, że możemy sobie tutaj podłączyć zarówno pendrive'a, tak, zwykłego pendrive'a, takiego na USB, który będzie nam działał tak jak na zwykłym USB, jak też specjalnie dedykowane wtyczki z dyskami zewnętrznymi. Czy to faktycznie daje nam lepszą szybkość, czy to faktycznie coś zmienia? Tego szczerze Wam powiem, nie wiem, ponieważ nigdy nie miałem żadnego dysku na eSATA. Kurde, nawet chyba nigdy nie miałem kabla na eSATA, więc nie jestem w stanie Wam tutaj rzetelnie na ten temat odpowiedzieć. Nigdy tego portu w ten sposób nie przetestowałem. Natomiast wiem, istniał taki standard i kiedyś, kiedy bardziej robiłem w handlu, to też takie dyski na sprzedaż widziałem. Zaraz obok mamy port FireWire w wersji mini. Ten port zawsze mnie ciekawił. Znaczy, wielokrotnie go widziałem, wielokrotnie sprzedawałem karty pod FireWire właśnie. Z tą różnicą, że nigdy mi nie było dane go również sprawdzić czy przetestować. Z tego co wiem, służył do komunikacji z kamerami, tymi jeszcze, które nagrywały na tych mini kasetach, bądź tam jakichś tam mini dyskach. I w ten sposób szybciej transferowało się te dane bezpośrednio do komputera, na którym ten obraz szedł pod dalszą obróbkę. Dalej idąc mamy 4 gniazda mini jack, gdzie mamy wejście, wyjście, wejście słuchawkowe, wejście na mikrofon. Generalnie możemy sobie to tak skonfigurować, żeby podłączyć bez problemu cały zestaw głośników 5.1 i będzie nam tutaj bardzo fajnie hulać. Dalej już mamy tylko kratkę wywiewu wentylatora i takie dziwne okrągłe złącze, które tak de facto nie służy chyba do niczego. Kensington raczej to nie jest. Jeżeli sobie popatrzymy na tylną ściankę, no to nie mamy tutaj zbyt wiele, mamy wystającą baterię ze względu na to, że ma troszkę większą pojemność. Mamy port HDMI, który tak naprawdę nie był wtedy jeszcze takim super standardem, więc tutaj trzeba MSI'a pochwalić, że ten HDMI w ogóle się tu pojawił. No i mamy wyjście VGA, które wtedy akurat było jeszcze standardem i w zasadzie każdy laptop je, można powiedzieć, posiadał. I obok mamy jeszcze tylko wyjście na kabel zasilający i kratkę wywiewu tego gorącego powietrza z wewnątrz na zewnątrz tego laptopa.
Jeżeli sobie znowu popatrzymy na lewą stronę ścianki, no to od lewej krawędzi mamy właśnie Kensington Lock, mamy RJ11, mamy RJ45 oraz kolejne dwa porty USB. I teraz, kurde, jak na laptop gamingowy, gdy uważam, że tych portów USB tutaj szału nie ma. Gdy szczerze powiedziawszy, no ja osobiście wolałbym ich mieć więcej jak mniej, zwłaszcza w sprzęcie, który jest przeznaczony stricte do gamingu, ponieważ no mysz, klawiatura, jakieś tam zewnętrzne akcesoria, gdy do tego może jakiś pendrive, no bez huba tutaj myślę, że się nie obyło, bo już nawet przecież w tamtych czasach wszystko już było praktycznie pod USB ustandaryzowane, a nawet gdyby ktoś powiedział, o, wcale nie wszystko, no to sam laptop nie ma żadnych portów PS2, więc nie mamy tutaj opcji, żeby podłączyć to w jakikolwiek inny sposób. Obok, przy samym końcu mamy napęd DVD Blu-ray. Jest to dość popularne, że w tamtym okresie czasu bardzo dużo producentów w swoich high-endowych laptopach dawało właśnie odtwarzacze Blu-ray. Wtedy jeszcze wszyscy myśleli, że będzie to nowy standard po CD, DVD i że to się tak fajnie na rynku nam ułoży, że wszystkie gry, wszystko po kolei będzie wychodzić na Blu-rayu i ten Blu-ray będzie mega popularny. Tymczasem, jak dobrze wszyscy już wiemy, po roku, dwóch technologia Blu-ray, wszystkie napędy Blu-ray, które były montowane w laptopach, po prostu śmiercią naturalną zmarły. Ale tutaj jeszcze go mamy, no i myślę, że na tym etapie całkiem fajnie i sympatycznie. Jeżeli sobie otworzymy tego laptopa, wewnątrz zobaczymy tutaj naprawdę bardzo fajne wykończenie. I jakkolwiek jedni powiedzą, że fajne, agresywne, podkreślające, że wewnątrz mamy do czynienia z producentem czerwonym, a nie niebieskim, a drudzy powiedzą, że odpust, wieś i tak dalej, to trzeba powiedzieć, że MSI tutaj naprawdę się postarało i jest to zrobione bardzo ładnie i bardzo estetycznie. Mamy tutaj szczotkowane aluminium na froncie palmrestu, które dość dobrze zniosło ząb czasu, no bo od 2008, jakby na to nie patrzeć, trochę wiosen już minęło, a to ciągle dobrze wygląda. Spójrzcie tutaj na same ikonki, które są na frontowym panelu. Jest to naprawdę kozacko zrobione. Każda jest wyżłobiona, każda ma tutaj jakiś swój nadruk, jest to zrobione ze smaczkiem, jest to postarane. Dzisiaj tak już praktycznie się nie robi. Zobaczcie na wycięcia samych przycisków od touchpada. Jest to laserowo wycięte w tym szczotkowanym aluminium palmrestu i wygląda to naprawdę mega dobrze. Zresztą sam touchpad, sama płytka dotykowa, wszystko tutaj naprawdę świetnie działa. Jeżeli sobie popatrzymy natomiast na samą klawiaturę i jej wykonanie, skok klawiszy jest całkiem ok. Sama klawiatura również nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Ktoś by powiedział, że ten blok numeryczny jest coś zbyt mocno zwężony, ale szczerze, no kurde, to jest laptop gamingowy, więc kto tutaj będzie jakoś mega używał bloku numerycznego? Generalnie to, co ma być, czyli WASD, cały ten blok tutaj od prawej strony jest ok, jest pełnowymiarowy, niczego tutaj nie brakuje, skok klawisza jest dobry. Szczerze, gdybym w tamtych czasach miał grać na takiej klawiaturze, byłbym usatysfakcjonowany. Jest to całkiem dobra klawiatura do laptopa, choć już może nie tak dobra jak wcześniej, we wcześniejszych modelach potrafiły wychodzić, ale ciągle trzyma fajny standard. Spójrzmy sobie też na górną belkę, gdzie mamy naprawdę kunszt wykończenia. Zobaczcie, gdzie sama ta kratownica aluminiowa, ładnie wypolerowana, wygląda to taką satyną pokryta, a ona nie jest ani matowa, ani błyszcząca. Wygląda to po latach naprawdę kozacko. Zobaczcie, jaki tutaj dwuskładnikowy lakier poszedł na górę, jak te czarne wykończenia się tutaj ładnie mienią. To jest naprawdę fajnie, kozacko zrobione. A do tego mamy tą płytkę w pełni dotykową. Po lewej stronie mamy blok multimedialny, po prawej stronie mamy tutaj blok przycisków do załączania kamerki, Bluetooth czy karty Wi-Fi, która jest tutaj zamontowana w laptopie. A z kolei przycisk P1 jest programowalny, więc możemy sobie do niego przypisać dowolną aplikację i po naciśnięciu tego przycisku ona będzie nam się uruchamiać. Czy to będzie przeglądarka internetowa, czy Winamp, czy jakaś nasza ulubiona gra, cokolwiek by to miało nie być, będzie to zależało wtedy od nas, zaprogramujemy sobie ten przycisk i będzie nam to fajnie działać. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co tutaj znajduje się na środku. A na środku znajdują się dwa przyciski. Jest przycisk Echo
i jest przycisk turbo. I jakkolwiek Eko nas jakoś specjalnie tutaj nie porywa, no bo kto by chciał ograniczać laptopa, który jest stworzony do gamingu, nawet takiego retro. Tak już w przypadku turbo robi się całkiem ciekawie, ponieważ tutaj mamy możliwość przyspieszenia tego procesora. I tak właśnie z bazowych 2,1 GHz jesteśmy w stanie zrobić praktycznie prawie 2,7 GHz. W związku z powyższym sam laptop jest sporo sprawniejszy, jeżeli chodzi o wydajność, ale też i sporo cieplejszy, jeżeli chodzi o temperatury. No i też wydaje z siebie dość potężny ryk z samych tutaj finów tych kratek wentylatora. Zresztą posłuchajcie sami, jak on wyje pod pełnym obciążeniem, kiedy jest właśnie podkręcony. No i posłuchajcie, jak on sobie tutaj pracuje w momencie, kiedy podkręcony nie jest. Musicie przyznać, że różnice są naprawdę pokaźne i sama kwestia podkręcenia tutaj już jakby wiosny nam specjalnie nie czyni. Nie chcielibyśmy więc chyba w takim hałasie sobie pracować, więc umówmy się, że dla nas chyba lepiej by było tego turbo nie używać. Jeżeli chodzi o serce tego komputerka, jest tutaj dwurdzeniowy Athlon z taktowaniem, jak wcześniej wspomniałem, 2,1 GHz. Pracuje sobie na Hypertransporcie 1600 MHz, który tutaj się płynnie tym przyciskiem turbo podkręca do niespełna 2000, co nam się przekłada na te dodatkowe 500 MHz mocy obliczeniowej. Natomiast no, nie jest to jakiś super mocny procesor. U swojej podstawy jest wydajnościowo w zasadzie poniżej praktycznie każdego Core 2 Duo. W momencie podkręcenia również żadnego szału nie robi. To jest procesor, który nie zrobi nawet 2000 CPU score w 3D Marku 06. Co za tym idzie, no jest niesamowitym bottleneckiem dla samej karty graficznej, która tutaj się znajduje, o której sobie zaraz wspomnimy. W momencie, jak zakupiłem ten laptop i zobaczyłem sobie specyfikację tych procesorów, zobaczyłem, że tutaj mamy gniazdo S1. I tutaj, kurde, zrobiło się dla mnie osobiście dość ciekawie. No bo S1 występuje w 4 rewizjach bazowych i tak naprawdę ma dokładnie taki sam pinout w każdej, więc gdzieś tam w mojej głowie urodził się pomysł, że przecież, kurde, w związku z tym, że to przecież AMD, a AMD robi tak, że wypuszcza kilka generacji swoich procesorów na daną podstawkę. Pomyślałem sobie, świetnie, mamy tutaj w tej chwili zamontowanego Athlona S1 G2, więc wrzucę sobie tutaj jakiegoś Turiona, na przykład S1 G4 i będzie kozacko, podkręcimy tego laptopa i w ogóle będzie tutaj elegancki sprzęt do retro gamingu, który będzie miał naprawdę fajną wydajność jak na te swoje lata 2007-2008. I wiecie co? I dupa. Okazało się, że jakkolwiek gniazdo S1 w zależności od generacji, czy to jest G1, G2, G3, G4 ma dokładnie taki sam pinout, to żaden procesor z rodziny niżej ani z rodziny wyżej nie pasuje. Za jasną cholerę. Cokolwiek byście tutaj nie wsadzili, nie wstanie. Gwarantuję Wam to na 100%. I teraz tu jest trochę kuriozum, bo tak, mamy tu Athlona, który ma 512 KB cache'u na jądro, czyli w sumie ten 1 MB, więc to nie jest dużo. Core 2 Duo wychodziły, już miały po 2, po 4, a później nawet po 6 i robiło to też robotę, więc pomyślałem sobie, ok, wsadzimy tutaj Turiona, bo Turiony miały 2 MB cache'u. I kurde, pomysł świetny, zacny, natomiast po przetestowaniu okazało się, że ten Turion jest wolniejszy od tego Athlona w momencie, kiedy ja nacisnę tutaj przycisk Turbo. I teraz znów, przecież tego Turiona moglibyśmy podkręcić tak samo jak tego Athlona. No właśnie nie. Bo w momencie, kiedy przyciskam turbo w przypadku Turiona, cały laptop się frizuje i w ogóle nic się nie da zrobić. Gdzieś, nie wiem, albo trafiłem na słabszą sztukę, a też nie będę kupował ich 15, żeby sprawdzić, czy na którejś w końcu wstanie, albo mamy tutaj problem natury takiej, że po prostu no, to jest dedykowany jakiś Athlon, gdzieś wyselekcjonowany, który tutaj z tym laptopem bez problemu sobie śmiga i mamy to, co mamy, albo możemy sobie pójść w taki właśnie temat jak upgrade na Turiona, ale już wtedy zapominamy o przycisku turbo. I generalnie
mamy wtedy paradoksalnie gorzej, bo jeżeli sobie tutaj wrzucimy tego Turiona, to on w porównaniu z podkręconym Athlonem, nawet mając 1 MB cache'u więcej, jest relatywnie wolniejszy, więc nie widzę tutaj żadnej możliwości upgrade'u, który miałby jakikolwiek sens. Zwłaszcza, że ten Turion, nawet nie podkręcony, jest temperaturowo troszkę w stronę tego Athlona, który jest podkręcony. Co za tym idzie, z wentylatora robi się pomału suszara, a wydajnościowo szału nie ma. Więc nie ma tutaj żadnego uzasadnienia. No a powiecie, dobra, przed chwilą wspomniałeś, że były jeszcze inne rewizje. No i tak, G3 co prawda ma tutaj wszystko dokładnie tak, jak powinno być i zasadniczo dzięki temu powinno tutaj śmigać, ale w ogóle nie działa. Prawdopodobnie w BIOSie brakuje mikrokodów. Nie da się tego w żaden sposób tutaj uratować. Próbowałem szukać, próbowałem pisać do osób, które się kiedyś BIOSem tego laptopa zajmowały. Nikt nie odpisywał, a ci, którzy odpisali, nie chcieli się podjąć w ogóle tematu. Mówili, że to bez sensu, że tego się nie da zrobić i cześć. A z kolei jeżeli chodzi o wersję G4 rewizję, no to rewizja G4 jest już tutaj bardziej ukierunkowana na DDR-y trójki, ma kontroler pamięci DDR3 w samym jądrze procesora, ponieważ tutaj kontroler pamięci jest w CPU. No, nawet jeżeli by były te mikrokody, nie zadziałałoby ze względu na to, że tu mamy pamięci DDR2. I wracając właśnie do reszty konfiguracji tego laptopa, mamy tutaj pamięci DDR2 w dualu, gdzie zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda pod maską, a pod maską wygląda to tak, jak widzicie na załączonym obrazku, gdzie mamy tutaj pamięci DDR2 2x2 GB GGUDRAMA. Jest to pamięć 800 MHz bądź megatransferów, jak kto woli. Natomiast no tutaj pracuję z częstotliwością przed podkręceniem 533, a po podkręceniu w okolicach 600 kilku megatransferów. Mamy tutaj dodatkowo nasz procesor, mostki chipsetu płyty, które są chłodzone tymi samymi pipami co CPU, co uważam, że również nie pomaga dobremu odprowadzaniu ciepła z rdzenia. No ale tutaj tego w żaden sposób, myślę, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. No i mamy tak naprawdę bohatera całego tego kadłuba, a jest to 256-bitowy Radeon 3850. Tak, super high-endowa grafa z tamtych lat, wpakowana do tego kadłubka. Jest to naprawdę świetny kawałek krzemu. Grafika bardzo chłodna, jak na swoje możliwości, jak na swój potencjał, gdzie robi nam jakieś maksymalnie 70 stopni pod pełnym obciążeniem. I to naprawdę jest taki najlepszy, najfajniejszy element całego tego setupu. I szczerze, ja chciałbym tą kartę grafiki zobaczyć w kadłubie z jakimś Core 2 Duo, żeby zobaczyć, o ile ten CPU bottleneckuje, ogranicza tą kartę graficzną. Ponieważ spójrzcie, w momencie, kiedy podniesiemy sobie sam zegar bazowy CPU o 500 MHz, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Przed podkręceniem mamy w okolicach 6100 punktów w 3D Marku 2006. Natomiast po wciśnięciu przycisku turbo nagle robi nam się prawie 6700, co za tym idzie, mamy 10% przyrost wydajności, jeżeli podniesiemy bazowo zegar o 500 MHz. Więc uważam, że tutaj naprawdę, jeżeli ta grafika dostałaby wystarczająco wydajny procesor, to pokazałaby trochę inny pazur. I szczerze, jeżeli będę miał taką możliwość, to będę chciał ją użyć gdzieś w jakimś lapku z Core 2 Duo. I uważam, że ma to jak najbardziej sens. Natomiast tutaj, cóż, mamy to, co mamy. Ktoś by powiedział, znów Vista, bo mamy tutaj, jak widzicie, zainstalowany Windows Vista, nie jest to żadną tajemnicą. Wszyscy, którzy z Vistą do czynienia mieli, no to Vistę teraz na ekranie widzą, a ci, którzy nie mieli, no to słyszą, że na tym laptopie znów jest Vista. Natomiast ktoś by powiedział, kurde, no dobra, no ale Vista to jest system, który bardzo mocno obciąża, zwłaszcza podzespoły, które nie są demonami prędkości, jak na przykład ten nasz rzekomy procesor Athlon, i można by zainstalować XPK. No i właśnie tutaj jest kolejny problem. Nie można zainstalować tutaj XPK. Co prawda kiedyś, eony temu, istniał zmodyfikowany BIOS do tego laptopa, który umożliwiał załączenie emulacji kontrolera IDE i zainstalowanie Windowsa XP. I wszystkie sterowniki do tego laptopa pod XPK są. I nawet ludzie
tego XPEC-a instalowali. I czy było wydajniej? Na pewno było, ponieważ XPEC na tych podzespołach zachowywałby się dużo żwawiej. Niemniej problem polega na tym, że ten BIOS przepadł. Pisałem do Sveta, czyli do autora tego BIOSu, tej modyfikacji tego BIOSu, ale nie odpisuje. Pewnie już dawno z internetu znikł, a jakby nie ma innej możliwości pozyskania tego BIOSu, więc na ten moment jestem w kropce. Ktoś by powiedział, no stary, no ale weź sobie doinstaluj sterowniki SATA i stawiaj XPEC-a, no przecież znajdzie Ci ten dysk i polecisz dalej. No właśnie nie. Ściągnąłem oryginalne sterowniki do tego lapka, do chipsetu, do SATA. Próbowałem je zainstalować, ale cokolwiek bym tutaj nie robił, ilekolwiek kompilacji XPEC-a bym nie nagrał, jakkolwiek bym tego nie próbował ogarnąć, na początku instalator nie widzi dysku i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Chyba że się mylę, proszę pomóżcie, wyprostujcie mnie w komentarzach. Chyba że ktoś ma BIOS taki zmodyfikowany jeszcze gdzieś tam w swoich czeluściach, zakamarkach, bardzo chętnie przygarnę i sprawdzę, jak to faktycznie na XPEC-u sobie radzi. Zrobię jakąś dogrywkę, jakiś kolejny odcinek wtedy z tego drugiego systemu. Natomiast na ten moment no jest jak jest. A wracając jeszcze do podzespołów, no to zobaczcie, jaki tutaj mamy dysk twardy. Dysk twardy, jaki mamy tutaj zamontowany, jest to Seagate 500 GB, jest to dysk na SATA i ma prędkość obrotową 7200 obrotów na minutę, a do tego mamy ładnie sparowane 8 MB pamięci cache. Jest to bardzo szybki dysk jak na ten laptop i nie jest to oryginalny dysk z tego laptopa, natomiast z takim dyskiem ten laptop do mnie przyszedł i ten dysk został, choć nie ukrywam, że testowałem tutaj SSD, ale niestety SSD powoduje, nie wiem dlaczego, pod tym chipsetem dużo większy narzut na CPU, co za tym idzie, jeszcze bardziej ciorałby ten już naprawdę mało wydajny procesor i jeszcze dzięki temu, bądź raczej przez to dodatkowo obciążyłby cały system i obniżył wydajność tego laptopa i tej karty graficznej, która w tym laptopie się znajduje. Dlatego zostawiłem talerz, zresztą tutaj ten talerz jakoś nie przeszkadza. Ten Windows Vista na tym 500-gigowym dysku 7200 obrotów chodzi też całkiem żwawo. Ok, na początku się może troszkę dłużej uruchamia niż na SSD-ku, ale finalnie nie czuć tutaj żadnych problemów. No i zasadniczo tak to tutaj wygląda. Ktoś by mógł powiedzieć, hej stary, masz jednego z niewielu laptopów opartych o procesor AMD, o kartę AMD, wszystko od czerwonych, całkiem fajny kadłub i w zasadzie można by wyciągnąć wnioski z tego filmu, że Ty na tym filmie narzekasz. I powiem Wam, no kurde, może nie narzekam, tylko mówię realnie jak jest. A realnie jest tak, że AMD no nie ma passy, jeżeli chodzi o procesory mobilne. Nie istniała za bardzo w świecie mobilnego gamingu, ponieważ te procesory dużo odbiegały od konkurencji. I jakkolwiek dziś Intel szura dupą po betonie i nie wiadomo, czy w ogóle się z tego betonu podniesie, a AMD bryluje na każdym możliwym kroku, tak wtedy no, jak widzicie, było jak było. W momencie, kiedy wyszedł ten laptop i ten AMD Athlon dwurdzeniowy, który jest wydajności pierwszych Core 2 Duo, to Intel miał już pod swoimi strzechami coś takiego jak procesory Penryn, które w niskobudżetowych wersjach miały 3 MB cache'u i zjadały prawie o 60-70% ten CPU. Natomiast wyższe modele, jak na przykład T9300, to w ogóle nie zostawiały tutaj kropki nad i nawet. No, po prostu zdmuchiwały go z planszy. Więc tutaj za bardzo no, AMD nie miało się jak bronić. Zresztą, tak jak mówię, ja bardzo bym chciał zobaczyć tę grafę w akcji w połączeniu z jakimś Core 2 Duo. Szczerą nadzieją liczę na to, że kiedyś mi się uda znaleźć kadłub, na którym ta grafa wystartuje i będzie taki procesor wyposażony. Ponieważ uważam, że to by tutaj jej zrobiło dużą różnicę i wydajnościowo można by dopiero zobaczyć, jaki ta grafa ma pazur. A na ten moment, słuchajcie, zobaczmy może, jak wygląda temat samych gier. Jak to tutaj wygląda pod względem grania i na czym tutaj możemy sobie zagrać. Więc nie przedłużając może mojego monologu, zobaczmy, jakie gry tutaj chodzą i na co możemy sobie tutaj mniej więcej pozwolić, biorąc pod uwagę ograniczenia tego podsystemu.
Jest jednak rzecz, o której Wam nie wspomniałem, a obiecałem to zrobić. A tą rzeczą jest audio. Mamy tutaj naprawdę bogaty system głośników. Jest to system głośników 4.1. Mamy dwa głośniki umiejscowione z przodu obudowy, dwa głośniki umiejscowione z tyłu obudowy i głośnik niskotonowy zamontowany na spodzie tego laptopa. Daje nam to naprawdę bardzo bogate doznania, które w jakiś sposób rekompensują nam tutaj wydajność, którą zresztą zobaczycie sobie za moment. Nie jest to laptop stricte nastawiony na mega wymagające tytuły i nie będę Wam może pokazywał, bo film trwa już zdecydowanie długo. A wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o tytuły typu Crysis, typu na przykład jakiś nowszy Stalker, czy inne tego typu rzeczy, mamy tutaj możliwość odpalenia oczywiście tych tytułów, ale w najniższych ustawieniach graficznych i to nie za bardzo ze względu na samą kartę grafiki, co po prostu procesor, który no nie domaga. Możemy sobie podciągnąć na medium, ale wtedy co jakiś czas zdarzą się większe chrupnięcia i podejrzewam, że też jest to wina procesora. Natomiast jak widzicie, jeżeli chodzi o gry typu Gothic 2, można tutaj puścić wszystkie detale całkowicie na maksa. Tak samo jak Underground 1, 2, możemy tutaj też wymaksować Carbona. Możemy tutaj bez problemu zagrać na wysokich detalach w Half-Life'a 2. Niestety musimy już tutaj się liczyć z detalami w przypadku Duma 3, co jest troszeczkę absurdem, bo sama gra jest z 2004 roku, a laptop z 2008. Więc no, jak widać na załączonym obrazku, miało być gamingowo, a jest tak po AMD-cku mobilnie. Natomiast mamy co mamy, ja się cieszę, a Wy oglądajcie do końca. There you are again. I never thought the two of us would meet again. I feel like I spent... Well, but the... No dobra, podsumowując, jak wcześniej zdążyliście usłyszeć, jeżeli przetrwaliście przez cały ten film i cały mój długi monolog dotyczący tego kadłuba, no jest to laptop, który jest bardzo fajnie wykonany i który moim zdaniem w związku z tym, że jest takim unikatem w całości zrobionym przez czerwonych, no to jednocześnie jest też niewykorzystanym potencjałem z tamtych czasów. Ze względu na to, że procesor niestety był bardzo wolny w porównaniu do konkurencji, no i ograniczył nam tutaj możliwości całego zestawu. Niemniej hej, mamy tutaj laptop z epoki, który tak naprawdę dziś fajnie daje radę w niektórych tytułach retro, a w tych starszych to już w ogóle wymiata i de facto ten procek nas nie będzie wtedy bolał, choć co prawda boli fakt, że musimy tutaj cisnąć na wiście i nie możemy sobie postawić XPK, to i tak, myślę, nie jest źle i są tytuły, na których bez problemu sobie możemy pograć. No i co więcej, no szczerze powiedziawszy, boli mnie trochę fakt, że ten laptop to trochę taki niewykorzystany potencjał, ponieważ sami widzieliście płytę główną. Mamy tutaj dwa gniazda mSATA i bardzo by się aż chciało wrzucić dodatkowy dysk SSD na gniazdo mSATA, ale się nie da, po prostu w żadnym go nie wykrywa. Gniazdo, które pozostało wolne, które widzicie pod pipem karty graficznej, tak naprawdę jest podporządkowane pod Intel Turbo Memory bądź jakiś tuner telewizyjny, które moglibyśmy sobie tam kiedyś zamontować i to by było w zasadzie na tyle. Szkoda, bo gdyby były wypuszczone jakieś dodatkowe linie PCI Express bądź SATA, można by to jeszcze fajniej rozwinąć. Ale poza tym, cóż,
Nic dodać, nic ująć. Jeden z niewielu laptopów z epoki, który jest w pełni zbudowany pod zespołami od AMD. I kurde, no biorąc pod uwagę, jak mało jest tego typu laptopów, projektów na rynku, no to fajnie mieć coś takiego w swojej kolekcji. A szczerze powiedziawszy, jeżeli ja miałbym wybrać wtedy bądź dziś, to chyba i tak wybrałbym coś na Intelu. Chłodniejsze, szybsze, no i w ogóle jakoś tak fajniej. Choć szczerze powiedziawszy, przez większość swojego życia bazowałem w komputerach stacjonarnych na procesorach AMD, tak tutaj, no sami widzicie, jest jak jest. Natomiast jestem bardzo ciekawy tego, co Wy macie mi do powiedzenia w komentarzach. Chciałbym się dowiedzieć, co Wy sądzicie o tym kadłubku i co ogólnie sądzicie o procesorach AMD w laptopach. Być może jest jakiś model, którego nie dostrzegam, a który ten procesor na swoje czasy miał naprawdę mega wypasiony. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mam swego Acera, którego pokazywałem Wam kiedyś na kanale z Athlonem 64 i GeForce'em FX. Natomiast no, jest to laptop dużo starszy od tego. Jest to laptop z początku roku 2004 i wtedy AMD faktycznie miało momenty, gdzie te procesory miało naprawdę mega szybkie, no ale też mega ciepłe i mega prądożerne i tak naprawdę z procesorami Pentium Mobile, które w tej chwili wychodziły spod strzechy, jeżeli chodzi o mobilne procesory Intela, też w pewnym momencie już wiele szans nie miały. Więc no, to też był taki bardzo mały, krótki moment, pik, gdzie ten AMD miał jakiś tam błysk w oku, jeżeli chodzi o tematy mobilne. Niemniej wracając do tego Microstara, no dla mnie osobiście jest ze względu na procesor bardzo zmarnowany potencjał. A teraz cóż, w kolekcji, tak jak mówię, fajna perełka i na pewno miejsce na moim regaliku sobie znajdzie. A ja cóż, na ten moment chciałbym Wam jeszcze raz serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, za wszelkiego rodzaju lajki, komentarze, wsparcie finansowe, wsparcie sprzętem. Cokolwiek robicie, napędza mnie do dalszej pracy. Na pewno dzięki temu, że robicie tak, jak robicie, będzie mnie w przyszłości stać na lepsze projekty. Będę mógł poświęcić więcej czasu i więcej środków na to, żeby zrobić coś kolejnego, jak na przykład w przypadku Acera z Vistą, gdzie rozbudowaliśmy go naprawdę bardzo mocno. Kosztowało to też trochę środków, ale w związku z tym, że kanał się rozwija, że wyświetlenia lecą do góry, że to wszystko jakoś boostuje. Myślę, że za jakiś czas znów zgromadzę trochę tych środków i będę mógł zrobić kolejny tego typu projekt. I to jest właśnie fajne. Ja mogę się bawić w to, co lubię, a Wy możecie oglądać to, co lubicie i razem ciągniemy z tego jakieś korzyści. Więc jak wcześniej wspomniałem, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszelkiego rodzaju wsparcie, za wszystkie wpłaty, za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcje, za jakąkolwiek interakcję, za dobre słowo, czy tutaj, czy na Messengerze, czy na Discordzie. Jak najbardziej Wam dziękuję. Osobiście zapraszam Was również na swojego Discorda. Zapraszajkę macie w komentarzu poniżej pod filmem. I cóż, na ten moment, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, subek, a jeżeli się nie podobał, łapa w dół. Może też subek, a może następny Ci się spodoba. A skąd wiesz, że nie? A spróbuj. A może będzie lepiej, może trafisz na coś, co akurat Cię zainteresuje, więc cóż, namawiam serdecznie do subskrypcji, a z mojej strony do zobaczenia. Dzięki, cześć!